Urodzony w Warszawie, przyleciałem do Ameryki, aby spełnić swoje największe marzenia. Zawsze chciałem zostać bohaterem wielkiej Odysei, ale mówiono mi od małego, że to tylko fantazja. Mimo to nigdy się nie poddałem i dzięki temu dziś podróżuję do najdalszych zakątków świata. Jako odkrywca, narrator niesamowitych opowieści i jako Polak. Zawsze ze sobą noszę flagę Polski. Czy mogę tak powiedzieć, czy mogę się pokusić o taką tezę, że dziś do Zabrza przyjechał szczęśliwy człowiek? Tak, 100%. Kiedy odnalazłeś to swoje szczęście? Powiem, że to wyrosło u mnie, tak jak kwiat, możemy powiedzieć. Jak ja rozpocząłem to, co ja teraz robię, jestem w tej chwili odkrywcą humanitarnym, a kiedyś byłem adwokatem do 2013 roku, znaczy 2012 roku w ogóle. W 2012 roku doświadczyłem się, że ja byłem najbardziej nieszczęśliwy w moim życiu. I robiłem takie rzeczy, które niestety mogły mnie zabić bardzo łatwo. Można sobie wyobrazić, co adwokaci w Nowym Jorku robią, jak mają dostęp do pieniędzy i bardzo dużo stresu, ale był taki problem, że w jednym momencie doświadczyłem się właśnie, że to, co ja robię, to może mnie bardzo łatwo zabić. Na przykład upity chodziłem po krawędzi wieżowca, albo wychodziłem ustrojony w garnitur na takie różne rury, które wychodziły do oceanu, jak był sztorm. I stałem i patrzyłem na fale i po prostu nie czułem się żywy, no bo to, co ja robiłem, to mnie tak naciskało, że ja po prostu nie czułem się żywy. Ale w taki sposób odreagowywałeś stres? Nie czułem się żywy po prostu, można tak powiedzieć. Nie było po co wstawać, niczym się nie cieszyłem. Pracowałem 12,5 godzin od poniedziałku do piątku i 10,5 godzin w sobotę i w niedzielę. 7 dni pod rząd przez 1,5 roku. Ale wiesz, niektórzy marzą o takiej karierze, bycie adwokatem, prawnikiem w Nowym Jorku, no to marzenie wielu osób. Dokładnie. I w tym był problem, no bo rodzice i rodzina i koledzy nie widzieli tego. Oni widzieli osobę, która osiągnęła sukces. Sukces, który wszyscy my rozumiemy, że praca, stałe pieniądze, ubezpieczenie, że szacunek od społeczności. Ale prawda była taka, że nie rozumie się, co człowiek przeżywa i co człowiek doświadcza, tylko rozumie się, że człowiek ma jakiś tam status. I problem był w tym, że wszyscy widzieli, że Miłosz jest szczęśliwy, ale nie słuchali mnie, jak ja im mówiłem, że szczęścia tam nie czułem. I to było takie coś po prostu, że ja nie istniałem. Ja rano wstawałem, przed tym jak słońce wstało, wsiadałem do pociągu, jechałem do Nowego Jorku i siedziałem w pracy aż do tego czasu, jak słońce już zaszło. I ja nie widziałem słońca prawie cały rok. I problem był w tym, że tak jak mówię, ja nie żyłem, ja włączałem się, pracowałem i wtedy wieczorem się wyłączałem. Miłosz, czy ty pamiętasz ten moment zwrotny, ten punkt zwrotny w twoim życiu, kiedy powiedziałeś nie będę tak żył, chcę coś zmienić w swoim życiu? Kiedy to było? Tak, pamiętam. Kiedyś siedziałem w biurze, w firmie i tak my pracowaliśmy na różnych projektach, to nie siedzieliśmy zawsze w tym samym miejscu. I popatrzyłem w prawą stronę w jednym momencie i zauważyłem, że koło mnie siedział facet, który był starszy ode mnie 5 lat, a za nim 10 lat starszy, a za nim 30 i tak już na końcu był taki starszy. Akurat tak się po prostu ułożyło. I zauważyłem, że to, na co patrzyłem, to była moja przyszłość. Ja widziałem siebie, jak ja się zmienię przez lata, że od stresu włosy mi wypadną, że od tego, że ja popatrzyłem na swoje biurko i ja miałem cukierki i kafeinę i takie słodycze, które były takie tłuste. I zauważyłem, że właśnie jak starzeję, to wyrośnie mi brzuch przez to, mięśnie mi znikną i przez to, że ja siedzę cały czas przy komputerze, to tak uchyli mi się głowa do komputera i właśnie ta poduszka będzie, żeby złapać moją głowę. Ale doświadczyłem się właśnie, że jak patrzyłem na te osoby, to każdy
był bardziej zniszczony, powiedzmy bardziej zły. Bardzo, dużo łatwiej było jego narazić. I widziałem przyszłość swoją po prostu. I to był moment, gdzie ja doświadczyłem się, że właśnie jak ja zostanę w tej pracy 100% nigdy nie będę szczęśliwy. Ja wiem, no bo taka jest moja przyszłość. Ale też zauważyłem, że jak ja w tym momencie bym wziął się za największymi moimi marzeniami, to nawet jak jest punkt 0,000000001% szansy, że ja osiągnę ten sukces w tym, to już jest lepiej niż 100%, że nie będę szczęśliwy. I tak sobie pomyślałem, no co ja chcę robić? Ja chciałbym być właśnie podróżnikiem, ja chcę ruszać się, ja chcę skakać po górach, ja chcę biegać po plażach, ja chcę zjeżdżać po falach. Rozpocząłem swoją kompanię ekspedycyjną i właśnie jak byłem w pracy, to ja pracowałem pół na pracy, pół na tym, akurat po prostu tak się zmusiłem do tego. Nie wiem, jak to było możliwe, ale po prostu się do tego, jest możliwe, że ludzie się właśnie tak wysilają i przez kilka lat rozbudowałem pierwszą kompanię ekspedycyjną. Najpierw braliśmy klientów, którzy byli normalni, tacy po prostu normalni ludzie, ale zauważyłem, że wtedy potrzebuję mieć 20 klientów na każdą wycieczkę. I żeby zdobyć tych klientów, to ja nie wiedziałem, jak to zrobić, no bo tak trzeba było się wysilać. No to następny etap to był, zmieniliśmy i wybraliśmy, że tylko ludzi, którzy mają mnóstwo pieniędzy, bogatych ludzi będziemy brali na prywatne ekspedycje, znaczy wyprawy. I tak się tak się rozpoczęło. I tak kiedyś po prostu siedziałem z facetem takim bardzo bogatym. On mnie zaprosił na obiad. I ja pamiętam moment, jak ja jemu powiedziałem, ile będzie kosztować, żeby mnie za jeden dzień zatrudnić. I w tym momencie bardzo mało mi płacili w pracy i nie czułem się, że miałem w ogóle w sobą jakąkolwiek wartość. Ale przekonałem się, że wybiorę niesamowity numer, miesiąc tego, co ja zarabiałem i za jeden dzień tyle będę kosztował. I pamiętam, że to była tak jak randka z piękną dziewczyną, pierwszy raz. I byłem bardzo niepewny siebie i pot mi leciał, musiałem się do ubikacji wyjść, żeby się troszeczkę upewnić. I przyszłem z powrotem i powiedziałem mu, ile to będzie kosztowało. A on powiedział, no Miłosz, to jest bardzo dużo. Ale on miał bardzo dużo. Dla niego to naprawdę nie było dużo, ale powiedział, że to jest bardzo dużo. I skończyliśmy obiad i poszedłem z powrotem do pracy i pamiętam, że następny dzień byłem w pracy i tak sobie myślę, no przepadło, może to nie wypali się i tak dalej. Po prostu taki ponurzony byłem. I wtedy dostałem od niego e-mail i on powiedział, Miłosz, właśnie sprzedałem mieszkanie do wielkiego celebrity, znaczy jakąś tam gwiazda z Hollywood chciała w Nowym Jorku kupić mieszkanie i on to sprzedał. I powiedział, no to wybierzemy się w ten weekend, biorę cię, super, załatwiamy. I pamiętam, że patrzyłem się na ten e-mail i wyszedłem na dwór i byłem w Madison Square Park i zadzwoniłem do niego, żeby upewnić się, że to była prawda. I powiedział, tak, no to się umawiamy, super. To odłożyłem telefon i wszedłem z powrotem do biura i w tym momencie zauważyłem, że to nie było miejsce dla mnie. Ja nie czułem się tam, tak jakby wejść do kurnika i tam są kury. Ja nie chcę powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam pracowali, są lepsi czy nie, no bo adwokaci, ja mam bardzo dużo szacunku dla nich, ale ja czułem się kompletnie obcy, że to nie byli moi ludzie. Tu nie miałem tutaj miejsca, ja tutaj odwiedzałem to wszystko i w tej chwili mogłem po prostu powiedzieć, ok, zaczynam następny etap mojego życia i rzuciłem wszystko. W tej chwili, jak przyszedłem z powrotem do biura, poszedłem prosto do swojego szefa i usiedliśmy razem i powiedziałem mu, słuchaj, ten projekt, o którym tobie mówiłem, z tymi wszystkimi wyprawami, zaczyna się rozkręcać. To po prostu chciałem dzisiaj powiedzieć, że rezygnuję, bardzo dziękuję i nie wiem co dalej. A on powiedział, no Miłosz, naprawdę jestem dla ciebie szczęśliwy, jesteś bardzo ciekawy facet, powiem ci. No i jak chcesz, to może dzisiaj skończyć, jutro przyjść po ostatni
ostatnią zapłatę i do widzenia. I właśnie wtedy dowiedziałem się, że ja wymarzyłem ten numer. Ja wymarzyłem to. Ja wymarzyłem, że ja jestem jakimś tam ekspertem od wypraw. Ja wymarzyłem wszystko. Ja po prostu powiedziałem, że taki jestem. Kilka razy wyjechałem i przekonałem kogoś i właśnie było, jak to się nazywa, proof po polsku, dowód. Był dowód, że to, co ja wymarzyłem, to jest prawdziwe. Że pieniądze od tego można zarabiać. I już w tym momencie wiedziałem, że przyszłość jest możliwa. I to mnie przekonało, że 100% to, co ja robię, tylko muszę wierzyć w siebie. I to może się stać. Wierzysz w siebie, ale Twoja pasja jest Twoim też sposobem na życie, tak można powiedzieć, bo podróżujesz, ale też zarabiasz. Udaje się to połączyć. Powiedz, jak bardzo podróże zmieniają człowieka? Często mówi się, że podróże kształcą i chyba w tym jest wiele prawdy. Ciekawe to jest bardzo, bo my żyjemy w kulturze, którą my nie czujemy. To istnieje tutaj w Polsce. Jak się jest w jednej wiosce, to znasz tylko ludzi, którzy są w wiosce, czasami niektórzy przechodzą. Jak się zaczyna podróżować, to się doświadcza, że najbardziej fundamentalne rzeczy, które my wierzymy jako fakty, to są po prostu opinie. My chodzimy do kościoła co niedzielę, a jak wyjedzie się do Tajlandii, to tam są buddyści, tam są może muzułmanie są w Iraku, w różnych takich krajach. I najbardziej podstawowe rzeczy, które my wierzymy się, pytamy się, czy to jest prawda, czy to jest opinia. I przez to człowiek zaczyna rozumieć, że w innych krajach inaczej się robi, inaczej się rozumie rzeczy, inaczej się oczekiwuje to, co ludzie budują, tak jak oni są połączeni. I przez to człowiek zaczyna myśleć o życiu inaczej i podchodzić do problemów inaczej. I to, że my używamy tego mózgu naszego jak mięsień, on zostaje mocniejszy i jest możliwe, żeby podnieść cięższe ciężary. Jak się spotyka z problemy w życiu, wtedy inaczej się do tego podchodzi i ma się cały świat, gdzie może być rodzina. Jak ja kiedyś podróżowałem, płaciłem, żeby wyjechać gdzieś, miałem hotel, miałem przewodnika i doświadczałem kraj. A dzisiaj ja tak w ogóle nie podróżuję. Pytałaś się właśnie o pieniądzach, a ja mogę powiedzieć, że to, co ja robię, to nie zarabia się tam dużo pieniędzy. Można policzyć na dwóch rękach, ile jest profesjonalnych odkrywców, ile jest gwiazd, ile jest takich ludzi. Jest mało takich miejsc, gdzie naprawdę dużo się zarabia i to do tego się dochodzi całe życie. Jak ja bym pracował, że te pieniądze, które bym zarabiał, ja bym wydawał na właśnie te podróże. To, co ja zrobiłem, to jest po prostu to, że ja widziałem to, że jest miłość i przez pracę może osiągnąć te rzeczy, które najbardziej chcę mieć w życiu. A ja sobie pomyślałem, no słuchaj, jak ja pracuję na to ja tracę czas, to po prostu wezmę to, pracę, wyrzucę i będę po prostu przyniosę i będą tylko dwie rzeczy. I właśnie tak żyję życiem. Ja podróżuję, ja odkrywam możliwości. Nie można mieć przygód bez niepewności. Jak się planuje wakacje, to są wakacje. Ale ja nie miałem wyboru, gdzie podróżować. I przez to właśnie się powstały te przygody. Jak ja byłem dzieckiem, ja pamiętam, oglądałem Indiana Jones. O, widzicie, jak ja mam tutaj czapkę Indiana Jones. Ja dzisiaj zostałem swoim Indiana Jones w ogóle. Zawsze jak byłem młody, ja chciałem jak najbardziej zostać Indiana Jones albo innym odkrywcą, podróżować do różnych ciekawych krajów i odkrywać rzeczy. Ale we filmach w Hollywood, jak się ogląda, wiesz, że jak się skończy film, to bohater będzie dobrze, jemu będzie dobrze. Ale są momenty w filmie, gdzie czujesz, że jesteś niepewny, co jemu się stanie. Może umrze, może złamie nogę, może zastrzelą jego. Nie wiemy, co się stanie. I jak siedzisz w kinie, to jesteś wygodny i wiesz, jaki będzie koniec. Ale w życiu przygoda to jest właśnie to, niepewność. Ja nie wiedziałem, że możliwość, żebym ja podróżował do Mount Everest, do mnie przyjdzie. Jak wróciłem do Nowego Jorku po pierwszej swojej wyprawie, ja byłem pierwszym Polakiem, który przepłynął 450 km dzikiej rzeki Nahanni w Kanadzie. 21 dni płynęliśmy 450 km.
I jak zwróciłem z tej wyprawy, zauważyłem, że żadne firmy nie chciały mnie sponsorować, no bo to po prostu były wakacje. Fajnie, Miłosz, gratulacje, że to zrobiłeś, ale widzisz, nie potrzebujesz nas, żeby to zrobić. I tak sobie pomyślałem, jaki jest następny krok właśnie. No to spotkałem się z taką kompanią, która właśnie miała takie okulary virtual reality. I jak ja je założyłem, ja myślę, że to jest punkt, gdzie naprawdę życie mi się zmieniło. No bo ja założyłem okulary i byłem przeteleportowany do innego miejsca. Patrzyłem, co tam było i czułem się tak, jakbym właśnie tam był. I zauważyłem, że okej, wreszcie mogę kolegom, rodzinie, wszystkim pokazać te momenty, które ja mam w życiu, które są takie super, że wszystkie trudy, żeby do tych momentów dojść, to są warte tego. I zacząłem nagrywać. Ale ludziom się tego nie podobało, no bo ludzie mają telefony mobilne i gry komputerowe i cały dzień siedzą przed monitorem albo telewizorem, to są zmęczeni tym. I nie podobało im się. I tak sobie pomyślałem, gdzie jest społeczność, która będzie doceniać tą niesamowitą technologię. I zauważyłem właśnie, że są osoby na świecie, które są niepełnosprawne. Czy są sparaliżowani, czy są starzy, czy po prostu nie mają jakiekolwiek właśnie do wózka. I zauważyłem, że ja mogę nagrać właśnie takie rzeczy i przynosić to do różnych takich miejsc. I rozpocząłem fundację, program, gdzie ja właśnie nagrywałem takie filmy i przynosiłem je do szpitali, do domów starców i do szkół, do różnych takich innych miejsc. I pozwalałem, żeby niepełnosprawne osoby po raz pierwszy w życiu założyły okulary i doświadczyły, jak to jest, żeby wspinać się po górach, albo jeździć rowerem, albo latać dronem w jaskini. I przez to, że ja to robiłem, w ogóle szpitale nie chciały mnie wpuszczać do siebie, no bo oni powiedzieli, słuchaj Miłosz, to jest sparaliżowana osoba, a ty chcesz coś przyczepić im do twarzy? Wiesz, musimy troszkę o tym pomyśleć. Trudno było nawet, żeby przekonać ich, ale to było bardzo wielki sukces miał ten program. I spotkałem właśnie się z taką osobą, która miała, tutaj jest właśnie, to jest od niego przylepka, ale on ma program w Nepalu, rozdaje palniki ludziom, które umożliwiają, że w ogóle kominek mają, to wszystkie idzie na dwór, ale jest mały, z ceramiki zrobiony, że bardzo mało pali, bardzo szybko podgrzewa i my to rozdawaliśmy. I przekonałem jego, żeby podróżować do Mount Everest i nagrać film wirtualny o jego programie. A on powiedział, super, to my zostaliśmy partnerami przez ten rok i w tym roku on dostał najwyższą nagrodę, według mnie, humanitarną na świecie od klubu podróżnika w Ameryce w Nowym Jorku. To było Citation of Merit 2017 i właśnie w tym roku ja z nim pracowałem, nagrałem ten dokumentalny film. I tak się zaczęło to wszystko ruszać. Ja nie wiedziałem, że to się stanie. Ja po prostu miałem pomysły i jakiegokolwiek wyjścia, żeby to umożliwić, szukałem. Jak ja nie miałem pieniędzy. Żeby podróżować, ja szukałem właśnie takich możliwości. Jak ja dowiedziałem się właśnie, że było takie miejsce w Yukon, jest Alaska i koło Alaski w Kanadzie jest Yukon. Jest takie same duże, ogromne, pół Ameryki. I tam jest minus 40 stopni często, wiesz, w zimie taka po prostu jest temperatura. Też tam są zorza polarne, niesamowite. I ja tam dowiedziałem się, że jest możliwość, żebym ja był wolontariuszem, żebym pracował z psami zaprzęgiem, które przywiązują do sań i jeżdżą ludzie. I ja organizowałem wyprawy pod zorzami polarnymi z psami w takich temperaturach. I tam, gdzie ja pracowałem, to było 158 psów. To byli moi pracownicy, z którymi ja pracowałem. Nie płacili mi za to. Ja za to pieniędzy nie dostawałem, ale dostawałem jedzenie i miałem miejsce, gdzie spać, chociaż to nie było dużo. I tak zacząłem żyć życiem podróżnika, odkrywcy. Ale życiem też innych ludzi. Bardzo angażujesz się w to inne życie, takie odbiegające od naszego europejskiego czy amerykańskiego życia. No to, o czym opowiadasz, naprawdę pokazuje, jak my też niewiele wiedzy mamy na ten temat, jak w innych częściach naszego globu żyje się trudno, trzeba walczyć o przetrwanie. Tak, ale w Polsce jest nasz poziom trudu.
Nie można powiedzieć, że w Afryce jest trudniej, no bo jak tam się podróżuje, to się widzi ludzi, którzy nawet ciuchów nie mają, goło chodzą, znaczy majtki mają albo spodenki, ale tylko jedną parę, butów nie mają i są bardziej szczęśliwi niż my. To znaczy, że ten poziom wszędzie istnieje, tego trudu. Ale to, co ja próbuję powiedzieć i to, co ja zawsze próbuję tłumaczyć młodszym ludziom, to jest to, że powinniście nie czuć się zawsze, że jesteście na takim pociągu, który się porusza do przodu, zawsze trzeba następną rzecz pokonać, najpierw szkoła, potem uniwersytet, potem rodzina, praca, potem dzieci, potem dom, to wszystko się układa, tylko trzeba pomyśleć, poczekaj, stop! Muszę zatrzymać się i pomyśleć, co ja chcę robić. Szukałem, co mi się podobało. Nie wybiera się i od razu to, wiesz, bardzo trzeba być szczęśliwym, żeby wybrać od razu to, co się podoba. Najpierw odkryłem, że lubię podróżować. Zacząłem po prostu tutaj i każdym razem, jak mi nie wypalało się, to tak troszeczkę mi się zwążało to, co ja chcę robić i dzisiaj wiem, że to, co ja robię, to jest właśnie to, no bo ja to wydłubałem przez te wszystkie lata i polecam wszystkim właśnie, żeby oni spędzili czas, żeby dowiedzieć się, co im najbardziej imponuje na życiu, co ich najbardziej cieszy. No bo jak będą widzieli, to wtedy ja daruję wszystkim kompas do życia dzisiaj. Możecie dzisiaj mieć kompas do życia. Kompas tylko pokazuje dwie strony, tam albo z powrotem. Jak dowiesz się to, co chcesz robić w życiu, to, co najbardziej kochasz, to wtedy możesz siebie zapytać pytanie, najważniejsze pytanie, które się siebie zapytasz. Czy to, co w tej chwili będę robił, to mnie przybliży do największego celu w moim życiu, czy nie? Jak przybliży, to rób to, a jak nie, to nie rób tego. I to może być wszystko, to może być odpoczynek. Jak chcesz grać w gry, to też potrzebujesz odłączyć się od tego, no bo nie można 24 godziny cały czas coś robić, trzeba troszeczkę odpocząć. Ale to pytanie, czy to, co w tej chwili zrobisz, to przybliży Ciebie do celu, czy nie? To jest właśnie ten kompas, który ja wszystkim daję, ale trzeba pracę zrobić, żeby dowiedzieć się, co to właśnie jest. Powiedz, Miłoszu, o tym projekcie, o którym poza kamerą rozmawialiśmy, mianowicie o szkółce wspinaczkowej w dość nietypowym miejscu. Ja jestem ekstremalny. Ja tak się właśnie wsadzam, ale przez to, że ja nie mam wyboru, ja muszę przeżyć, wytrwać, wtedy mózg włącza jeszcze inny bieg, o którym dużo ludzi nawet nie wiedzą, że jego mają i wtedy myśli inaczej, poza tym, co my rozumiemy. I właśnie tak się stało, jak ja teraz w tym projekcie, w którym ja teraz pracuję. Ja w tej chwili rozpoczynam pierwszą szkołę wspinaczkową w Iraku w historii. Dowiedziałem się 2 lata temu od takiego pana, zaprosił mnie, żeby wspinać się z nim i powiedział: Miłosz, przyjdź do naszego kraju, wspinaj się po naszych górach, no bo jeszcze nikt się po nich nie wspiął. A powiedziałem: co ty jesteś z Marsa? No bo na Ziemi, na kuli ziemskiej, od tego co ja wiem, to wszyscy już wspinali się po wszystkich górach. A on powiedział: Miłosz, nie, ja jestem w Iraku. Ja powiedziałem: aha, dlatego się tam nie wspinają, no bo tam rzucali bomby w te góry przez ostatnie, 100 lat. I tam zawsze wojny się toczyły. I właśnie dowiedziałem się, że są tam góry, które się naprawdę nie są jeszcze, nikt się po nich nie wspinał. I przez to, że zawsze tam się wojna toczyła, to ludzie po prostu nie patrzyli na góry jako rozrywka, tylko oni chcieli po prostu przeżyć, to nie wyobrażali sobie, że dlaczego wyjść na górę, jak my nawet tutaj mamy problem, żeby przeżyć. Ale od 2008 mniej więcej roku jest pokój taki mniej więcej w Kurdystanie, a tam są piękne góry. I obudziło się to, co istnieje w wszystkich innych krajach ludziom. Oni zaczęli się wspinać po górach. I do 2014 roku było ich może 100 w sumie. Ale potem przyszło do kraju Iraku Facebook i Instagram. I jak Facebook i Instagram przyszedł, to jak jedna osoba pokazała, że stoję na szczycie tej góry, to wszyscy mi powiedzieli: wow, co to jest? My to też chcemy robić. I między 2014 roku, gdzie było 100 ludzi, do 2018 roku, w 2018 roku ponad 2000 ludzi co miesiąc wychodzi w góry. A oni nie mają harcerstwa, oni nie mają żadnego szkolenia, co zrobić, nie mają map, nie mają ścieżek w tych górach. One po prostu nie mają, po prostu są wysokie góry, to są pustynie, to tam nawet drzew nie ma. I przez to jest problem,
no bo ludzie bardzo łatwo mogą się skaleczyć. Jest tam bardzo niebezpiecznie przez to, że chodzą po tych górach. I ten sam pan, który do mnie zaczął rozmawiać, nazywa się Kamaran, ujawnił mi, że Miłosz, marzenie moje i mojej grupy wspinaczkowej jest rozpocząć program, gdzie my możemy uczyć dzieci, jak wspinać, żeby oni bezpiecznie to robili. I my stwarzamy teraz pierwsze miejsce, gdzie ludzie mogą odpowiednio się nauczyć, jak wspinać się po górach, jak wychodzić na dzicze i od tego oni będą mogli zarabiać pieniądze, będą mogli być przewodnikami, będą mogli złożyć firmy i przyjąć klientów spoza granicy i zarabiać na tym pieniądze. No bo w tej chwili są tylko kompanie w Francji albo w Anglii, którzy biorą bogatych klientów tam i nikt w Iraku żadnych pieniędzy się nie widzi. A ja umożliwiam właśnie, że oni tam będą mogli zarabiać, ale też będą mieli głos, co się dzieje z naturalnym światem u nich. Na zakończenie chciałam Cię zapytać o te atrybuty podróżnika, które przywiozłeś ze sobą. Tak. To jest niezwykły notes, zeszyt, pamiętnik być Tak. może. Opowiedz, co w nim zapisujesz i dlaczego. Polecam wszystkim, żeby zaczęli pisać w dzienniku. Nieważne co, ja nie mówię co, można listę zrobić to, co zrobiłeś codziennie, to wszystko, no bo to będziesz pamiętał. I nie podobało się pisać, trudno było dla mnie też, żeby rozpocząć, ale przez to ja zacząłem pisać piórem. Bo pióro wyobraziłem sobie, że było instrument do pisania, który używali moi bohaterzy. Czy to było Amerigo Vespucci, czy Columbus, ci, co odkryli świat, jak jeszcze nie był odkryty. I oni właśnie pisali tuszem i piórem. I przez to ja piszę Montegrappa piórem w notesie i to jest inne niż pisanie na telefonie. To, co my piszemy na telefonie, to tak często to robimy, że to po prostu znika i nigdy na to nie patrzymy. Może kiedyś się tam e-mail jakiś odkryje, ale to, co ja trzymam tutaj w ręku, ja mogę otworzyć, ja piszę tutaj różnymi innymi tuszami i mogę widzieć, jak ja się czułem, jak ja to pisałem. Może rozlałem kawę na to, albo curry, albo coś, co pachnie. Widzę, że tam jest jakiś błąd, który zrobiłem. To jest prawdziwa rzecz, którą ja stworzyłem, jak ja byłem w tym momencie. I to mi przypomina inaczej niż e-mail, albo message, albo jakieś tam takie coś. I dlatego to też jest moja biografia, która za mną pozostanie. A prawda jest taka, że ja sobie pomyślałem na początku, jak ja mogę mieć ubezpieczenie, że ja będę kiedyś coś miał, żeby zarabiać. Jak ja napiszę książkę o tym wszystkim, co się stało, jak mi się nic nie uda, to chociaż będzie ciekawe, no bo miałam podróże, to może się sprzeda. A jak będę miał sukces, to też będą księgi, które ludzie będą mogli przeczytać, jak Miłosz to zrobił. Ale prawda też jest taka, że to jest prawdziwe życie człowieka, który naprawdę się dosięgał najwyżej jak mógł. I dla mnie to jest bardzo ważne, no bo jak nie mam do nikogo rozmawiać, to ja siadam i ze sobą piszę, powoli się pisze. Nie szybko stuka na klawiaturze, tylko powoli każde słowo i wtedy człowiek może myśleć. To jest jedna rzecz, a druga to jest moja czapka. Tak jak mówię, to jest z kangura, ze skóry kangura. Można sobie wsadzić do kieszeni. I to jest kapelusz, który sobie właśnie bardzo mi się podoba. Kupiłem go w ogóle dla taty i jak byłem w Australii, ale zauważyłem, że on jego nie nosił, jak przyjechałem do domu. I tak sobie pomyślałem, wiesz co, ja mogę sobie wsadzić go do kieszeni i tata jego od tego czasu nie widział. I to są bardzo ważne rzeczy. A to jest, tak jak mówiłem, to jest kompas, który dostałem po tym, jak byłem w Mount Everest. Na tyle kompasu jest mapa Mount Everest i jest poezja. I tutaj piszę: doszedłem do rozwidlenia drogi w lesie i wybrałem ścieżkę, po której mniej się chodziło. I to jest prawda, że to jest kompas, który mnie prowadzi nie tam, gdzie ja wiem, jakie będzie przyszłość, tylko właśnie ta niepewność, co się stanie, prawdziwe przygody, które dzisiaj istnieją.